Witajcie kochani w nowej fryzurze, takiej jeszcze obudzonej, nieobudzonej. Dzień dobry. Powiedz widzom dzień dobry. Dzień dobry. Patrzcie nasze ogórki. Nasze ogórki, nie ma ich za dużo, ale zawsze troszkę. Maja już czeka na obierki z ogórków. Maja to w ogóle jest weganka. Zaraz pan cię Co odbierze. tak wcześnie na nogach? Jest 7 rano. No niestety trzeba wstać, kawkę wypić i do pracy iść. Aha, bo ty do pracy idziesz. No nie, słuchajcie, w takim razie my obydwoje do pracy. Ja na Plomarkt, to też jest jakaś moja tam praca. Wojtek do pracy swojej. Ja was zabieram, słuchajcie, na... Ciemno jest jeszcze, no bo jest wcześnie rano, więc jest ciemno. Zabieram was na przegląd półek. Takie trochę krótkie te moje włosy, wiecie, ale no tak, od czasu do czasu są takie krótkie. I muszę się przyzwyczaić, bo jeszcze na razie to tak miałam dość długie te włosy. Zapraszam was na przegląd półek Plomarktowych. Von vorher nehme ich mit. Nein. Das ist mein Sohn, kann ich, der hat gesagt, 10 Euro ist der niedrigste Platz. Kann ich nicht von anderen vielleicht, aber das ist nicht meine. Kann Sie ein bisschen runtergehen, also 2-3 Euro. Ich sage, es ist nicht meine. Ich kann hier für dich 9 Euro machen, aber mehr gehe ich nicht, weil da muss ich dir 1 Euro bezahlen. Weil übrigens die gehören noch mal nach Stelle. Hier. Zum Beispiel. Ja, ich weiß. Aber man kann ja so. A ciekawy zegar, zobaczcie. On jest cały z mosiądzu. Ale gruby. Aber Schlüssel habe ich nicht mehr. Aber kann man überall. Okay. Ist aber schwer. Ja. Wiecie, do czego taka miska służy? Popatrzcie, chociaż nie wierzę. Przypadek, że ją podniosłam. Taka miska służy do płukania owoców. Johann Zeltman. Saç mı kesilen kışın kandıraya et hazırlıkla çocuklarla. Ja. Piękne, ale nie sygnowane. Zobaczcie, bardzo ładne, nie? Tutaj też mamy prawdopodobnie chociaż. Przynajmniej tak wygląda. A nie, jakaś... Ale jest podobne, nie? Keramika Hawirow, chyba czeskie. Jakaś podróbka odzieży.
No tu mamy takie ładne lampki srebrne. Szczerze, to takie lampki srebrne widzę pierwszy raz. Wszędzie zawsze są złote. Te mi się nawet chyba bardziej podobają niż te moje, co ostatnio kupiłam. Muszę zapytać, ile kosztują. To też wygląda trochę jak Wawel. Chyba jak Wawel. Tu jakie mamy niciak, zobaczcie. Ale rozbudowany. Tu się szuflada otwiera, wysuwa się, a to od góry się zamyka, tak na dół. I jest pełne. Szok. Normalnie szok. Tu jeszcze mamy młynek fajny. Weil das ist Glas, ich muss weg. Das ist hier machen, das ist. Oder? 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 Tu mamy jeszcze jakieś perły, ale to chyba nic wartościowego. Już widzę po ciężkości, że to byle co. Szkoda. A wie? 15. No jest zu große das ist. Tu mamy bardzo ciekawy wazon. Zapewne bardzo stary. Tu mamy coś, podejrzewam, że to brąz jest. Chyba nawet na pewno. Tu mamy chyba Rosenthal, Classic Rose. Zobaczcie, jakie fajne stare wagi. Tu mamy ładne puzderko na biżuterię, bardzo ładne.
Tu też są te różyczki z porcelany, ale też ale są obite. Die sind beide beschädigt leider. Ja, aber ich muss jetzt ein bisschen Farbe dran, das sieht man doch so gar nicht. Okay. Oh, alles für mich. Tu jaki mamy serwis? Nie znam. Zaraz zobaczymy, co to jest. Limoges, Francja. No, na pewno stary. A tu? Czy to też Limoges? Też Limoges. O, niespodzianka. Posrebrzane. Patrzcie, jakie sombrero śmieszne. Oj, to chyba jest przywiezione gdzieś z jakiegoś Meksyku. Nawet na pewno. Tu mamy taką gąskę. Zobaczcie, jaka gąska. Duża ta gąska. Fajna gąska. To zapewne jest turkus. O, jakie ładne. Co to jest? Royal Doulton England, ale jakieś bardzo stare chyba. Tak wyglądają przynajmniej. No, ładnusie. Regen. Ich denke, das ist 100% Silber. Aber wo ist der Stempel, oder? Nee. Das ist. Aber hier. Das kann Zobaczcie, tutaj jaki starość. nur eine. Nur das, aber glaube ich nicht. Stempel drauf. Ist nicht. Halo, już zostanie, nie? Welche? Das, ja. O, tu mamy ładną komódkę. Bardzo ładną. Mokrą niestety teraz. Was gibt's noch? Wieder. Ja. Genau, Uli, ich O, jest ciężkie. To fajne. Fajne i ciężkie. Patrzcie na to, jakie piękne.
Albo takie coś. Ogromne. Uda mi się to otworzyć? Chyba nie. To też ładne z takimi motywami niebieskimi. Tu jest jakieś szkiełko. O, jaki ładny. O, tu mam piękną zawieszkę. Zobaczcie. Chyba z turkusem to się chyba tak nazywa. Darf ich das sehen? Das ist 41. Patrzcie na to, jakie piękne. Haben Sie noch was dazu oder nur eine Kanne? Das ist nur keine. Und wie teuer die ist? 4? 4, ja. Ich habe die nicht noch geputzt. Tutaj coś blokuje. No piękna. Nie da się ukryć. Tu jeszcze coś mamy. Cóż to za dziwna torba, zobaczcie. To jest chyba torba. Tutaj, o. Ciekawe to. Jaki tu jest zegar. To w ogóle są ciekawe rzeczy. To stoisko już było kiedyś chyba. Morgan. Patrzcie, jaki pani ma tam dzbanek. Pani powiedziała, że jest to stary Meissen, czyli miśnia, ale nie miało sygnatury. Jacke. Hattest du gesagt für die Lederjacke zuletzt? Lederjacke 20er. Eisverschnitte. Warum? Das ist schön, es war Sommer. Es war warm. Dankeschön. Ciekawa rzecz. Tutaj ktoś dopisał tylko 17, ale tu sygnaturki nie ma.
No, ciekawe. Ja, die muss mir das mal geben. No, to jest WMF. Tu mam bardzo ładną lampę. Nie wiem, czy przypadkiem noga nie jest z brązu, tak wygląda. Chociaż kabel jest nowoczesny, więc chyba nie jest za stara, albo była naprawiana. Cóż tu na niej pisze? Made in Romania. Party Light. A to jest Party Light, to nie jest stara. To nie jest stara, to jeszcze mam coś ładnego. O. KPN. KPN Rubens, ale ma piękną sterczynkę, zobaczcie. Jaką ma piękną sterczynkę. Guck mal, das ist ganz leer. Immer gucken im Auto. Ja. Was ist jetzt mit der Stange? Nein, die bauen wir nicht auf. Okay. Die zweite Stange. Guck mal. Warte hier. Ich muss doch trotzdem wissen, wo mein Auto ist. Ja. Neu. Ich hab das aber nicht mehr. So viele, ne? Ich habe hier natürlich die Schreibtext gesehen, ne? Den habe ich gar nicht geguckt. To jak ładne. Na święta, na stół Leonardo. Und dann oben geguckt, ja, da war nichts Besonderes, und dann immer den Keller. Der ganze Keller. Das war alles im Boot. Und dann habe ich ein paar Sachen mitgenommen, da war auch noch aber man ganz wieder in den Keller gegangen. Weg und dann meiste auch weg und dann sind die Reste, was ich da mitgenommen habe. Und das waren noch 5 Bananen.
Jeszcze tu coś ładnego jest. No, piękne, nie? Dwie sztuki, troszeczkę jeden od drugiego inny kolor. A tutaj co to jest? Pile od Putzla. No, tą firmę już też znam. Bardzo ładne. Patrzcie, jakie piękne. Wie teuer sind die Gläser? Ja, 4, 6, Alle 8. zusammen 10. Tutaj bardzo ładne były te lampki, takie stożkowe, jakby można było powiedzieć. 8 sztuk, 10 euro, ale każdy był inny, każdy był inaczej wyższy, każdy był cięższy, lżejszy, tak dziwnie, jakby były z dwóch kompletów. Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Po południu wróciłam z Flohmarktu i tak sobie pomyślałam, że od razu Wam tu nagram te zestawienie, żeby było, bo wiecie, ten film też trzeba potem opracowywać i to trochę wszystko trwa. Czasem wgranie filmu trwa 2 dni, bo w Polsce owszem jest internet światłowodowy, ale to u nas jest epoka kamienia łupanego i niestety nie mamy jeszcze światłowodu. Ugrywanie filmu czasem trwa 2 dni, także lepiej się spieszyć, bo może być różnie, nie? Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę dzbankowo, że tak powiem, w związku z tym, że dzisiaj kupiłam w sumie te same dzbanki, można powiedzieć. No nie, jedno to jest cukiernica, ale też takiej wielkości prawie jak dzbanek, bo jest bardzo duża, ale przyszło mi do głowy, że w sumie ten kanał zaczął się właśnie od dzbanka, od pierwszego dzbanka mojego. Tak mi się wydaje, że to był pierwszy dzbanek, bo logo naszego kanału, czyli tego, który właśnie oglądacie, to jest właśnie zdjęcie tego dzbanka. Także na pewno go rozpoznacie, bo to jest taki wyjątkowy dla mnie dzbanek. Od niego wszystko się jakby zaczęło. Po prostu wpadłam na niego w którymś sklepie i zakochałam się totalnie i potem tak było jeden, drugi, trzeci, tu jakaś porcelana, tam jakaś porcelana i tak się zaczęło jakby od tego pierwszego dzbanka, ja go Wam pokażę. Ciekawe, czy Wy go rozpoznacie razem z naszym logiem kanału. No jak myślicie? Pewnie musicie sobie wyłączyć film na chwilę i zobaczyć na logo kanału. Zróbcie to proszę po filmie. A teraz opowiem Wam coś więcej. Nawiasem mówiąc, kupiłam go ze 2 lata temu, coś takiego pewnie będzie. I on jest naprawdę w tak idealnym stanie, że aż miło popatrzeć. Wydaje mi się, nie wiem z której strony jest nasze logo, albo z tej. I jakoś tak. Sama sterczynka jest przesympatyczna i piękna. Zobaczcie, jaka cudowna, odstająca w ten sposób. Śliczna. On też jest tak złocony, że
jest w każdym miejscu idealny. Tutaj nic się nie zadziało, nic się nie wytarło. Po prostu jest przepiękny. I już Wam mówię, co to jest. Jest to Severin. On ma taką sygnaturę. Wydaje mi się, że sygnatura właściwa została zamalowana inną malarnią, czyli jakby samą formę robiła jakaś inna fabryka. Dzbanek przyjeżdżał do innej malarni, jakiejś innej manufaktury i właśnie w tej manufakturze wtedy zamalowywano taką poprzednią sygnaturę i dawano swoją. Też się to często zdarzało. Także tu jest Severin. A co było wcześniej, to nie wiadomo. Myślę, że jest przepiękny, naprawdę. No i tak jak mówię, to chyba jest całkiem mój pierwszy taki porcelanowy, stary zakup, bo po flumarkach chodzę bardzo dużo lat, ale tak z porcelaną, żeby się zająć konkretnie i antykami, to wcale tak długo nie ma. W związku z tym myślę, że to jest taki pierwszy mój dzbanek, który będzie mi też zawsze przypominał o tym kanale właśnie, bo od niego się zaczęło jakby nagrywanie, od niego się zaczęło logo tego kanału, no i na pewno nigdy go nie sprzedam, bo jest takim moim jakby no czymś, od czego się wszystko zaczęło, nie? Także tak to wyglądało. Słuchajcie, teraz Wam pokażę, co dzisiaj kupiłam. Tak mi się przypomniało o tym dzbanku w związku z tym, że ostatnio coraz częściej wpadają dzbanki, bo jednak tych dzbanków starych jest dość dużo na flumarktach i nie wiem, czemu ludzie ich nie kupują, bo jeden dzbanek to za mało. Bo co jeden dzbanek? No właśnie co, no jak ktoś zbiera dzbanki, to mu pasuje, a jak nie zbiera dzbanków, to jeden dzbanek wolałby chyba kupić cały komplet, wiecie, dzbanek, cukiernica, mlecznik i filiżanki, a tak jeden dzbanek to dużo ludzi pewnie twierdzi, że to niczego się nadaje, a wręcz przeciwnie, można podzbierać, także dużo ludzi myślę, że zbiera dzbanki. Co kupiłam? Już Wam pokazuję. Pierwszym dzbankiem jest, słuchajcie, takie cudeńko. Oj, bardzo stare. Bardzo, bardzo stare. Zobaczcie, jaką ma sterczynkę. No cudo. Jest troszeczkę wytarty na tych złoceniach, ale myślę, że jest bardzo stary. I słuchajcie, szukałam go w internecie, bo on nie ma żadnej sygnatury, nawet numerycznej. Tu ma takie wytłoczenie, czekajcie, sobie to sprawdzę. Wiecie co, to wytłoczenie, co tu jest na dole, to jest taka jedynka i być może znaczy to tylko, że to jest pierwszy gatunek, bo nic innego tutaj niestety nie ma. Mnie bardzo przypomina ten model Vieux Paris, czyli Stary Paryż, czyli coś francuskiego, gdzieś tak połowa XIX wieku. Bardzo mi przypomina, znalazłam taki dzbanek jeden w internecie, ale nie był opisany w ogóle, po prostu ktoś go tylko sprzedawał. Wybaczcie, coś mi przeszkodziło. Tak jak powiedziałam, wydaje mi się, ale to mówię, głowy nie daje, bo no niestety nie znalazłam dokładnie takiego samego z opisem, żebym wiedziała, że to jest na 100% Vieux Paris, ale jest takie prawdopodobieństwo jest. Jest bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne i bardzo przypomina porcelaną i złoceniami, kolorem szczególnie, właśnie Vieux Paris, bo ja w domu Vieux Paris mam, pokażę Wam. O, już Wam pokazuję, jak wygląda Vieux Paris. Tak wygląda Vieux Paris. Przyłożę Wam, zobaczcie, jakie one mają kolory. Naprawdę one kolorystycznie są bardzo do siebie podobne. No i obstawiałabym, że właśnie jest to Vieux Paris, Stary Paryż. To tak właśnie jest mniej więcej połowa XIX wieku. I one właśnie nie miały sygnatury. Także jest to całkiem prawdopodobne, że to może to być. No nie wiem, niestety. Może kiedyś się dowiem, może ktoś z Was ma taki dzbanek i po prostu wie na 100%, że to jest. To dajcie znać. Słuchajcie, tu jest małe uszkodzenie. Tu na sterczynce brakuje, widzicie? Jednego kawałeczka. Gdzieś się to utrąciło. No ale słuchajcie, na taki wiek to nie ma co narzekać, bo i tak jest w bardzo fajnym stanie. Kosztował tylko 4 euro, właśnie ze względu na to, że jest uszkodzony. To jest jedna rzecz. Myślę, że jest przepiękny.
do kolekcji, że tak powiem, moich dzbanków jak najbardziej się nadaje. A drugą rzeczą, słuchajcie, jest taka cukiernica, bardzo duża cukiernica. Pokażę Wam jeszcze raz ten dzbanek. Zobaczcie wielkością. Szok, nie? Ona naprawdę jest wielka, ta cukiernica. I tutaj też nie mam niestety pewności, co to może być. Podejrzewam, że to jest śląska porcelana, tak po kształtach, po tej sterczynce tutaj, która jest podobna trochę do Königscell, czyli do Jaworzyny Śląskiej, ale tak jak mówię, czasem w internecie po prostu nie ma nic. Ja nie mam żadnych katalogów, nie mam starych książek, mam jedną książkę z sygnaturami, ale tam nie ma jakby, prawie w ogóle nie ma zdjęć porcelany, czyli jak wygląda konkretny model. W związku z tym, no, trzeba się opierać na tym, co jest w internecie, a nie zawsze jest. Pokażę Wam ją z bliska. Myślę, że jest bardzo ładna ta cukierniczka. I tutaj jest naprawdę ona w idealnym stanie. Tu się nic nie zadziało. Szkoda, że nie było dzbanka i nie było mlecznika. Fajnie by było, gdyby był cały zestaw, bo ona naprawdę jest wyjątkowa. No, śliczna, nie? I ona też kosztowała 4 euro. Zobaczcie sobie na dole, jak ona jest na dole zdobiona tu przy nóżkach. Też myślę, że to jest jakaś taka secesja, czyli bardzo zdobienia. Właśnie secesja to jest wtedy, kiedy było bardzo wszystko zdobione, ekstremalnie zdobione, tym się właśnie secesja szczyciła, że wszystko było, wiecie, dużo winogron, dużo liści, dużo kwiatów, takich, wiecie, frędzelków i tak dalej. To takich, wiecie, zdobień, im więcej, tym lepiej, to tym właśnie się szczyciła secesja, więc łatwo poznać. Myślę, że jest bardzo ładna ta cukierniczka. Trafi do witryny, także będzie cieszyć oko. Kosztowała też 4 euro, więc naprawdę niewiele. I tak, to były całe moje zakupy na dzisiaj. Myślę, że się Wam podobało. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko na tym Flomarkcie. Może coś, czego nie zauważyłam. Czasem się tak zdarza, bardzo często się tak zdarza, bo każdy ma inne gusty i wiecie, no, trudno wszystko zauważyć. Ostatnio zauważyłam w ogóle albo. Jakoś tak jest więcej, czy mi się wydaje, czy jakoś tak jest więcej biżuterii, czy ja po prostu bardziej na nią zwracam uwagę, no nie wiem. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko, a my widzimy się, słuchajcie, w środę na Plintargu pod dachem, czyli na sklepach używanych. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Pa!